Państwo polskie i polskie linie kolejowe po kilkudziesięciu latach bardzo głęboko zmodernizowały dostęp kolejowy do morskiego portu w Gdyni. Inwestycja bardzo potrzebna, kilkakrotnie zwiększy się przepustowość przyjazdu, wyjazdu towarów. Zmodernizowaliśmy 115 km toru, 332 rozjazdy. Będą wjeżdżały ciężkie pociągi o długości 750 metrów. Działa już lokalne centrum sterowania ruchem. Całość inwestycji to 1,6 mld. W ciągu 3 lat zmodernizowaliśmy również 2 obiekty duże inżynieryjne, wiadukty bezkolizyjne. Kompatybilną linią kolejową do portu Gdynia będzie też linia kolejowa 201 z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni. Będzie to linia dwutorowa, zelektryfikowana. Pociągi będą jeździły pasażerskie 160-140 na godzinę, a towarowe 120 i 100 na godzinę. Polskie linie kolejowe bardzo dużo inwestują w naszym województwie pomorskim w dostępność i do portów i Gdańska, i Gdyni, ale również w całość poprawy infrastruktury torowej. To są duże pieniądze. W tej chwili jest to renesans kolei. Olbrzymia przebudowa stacji Port Gdynia to jest inwestycja, której od czasu wojny w porcie gdyńskim nie widziano. Możemy sobie to wyobrazić, w jakim stanie była ta infrastruktura, jeżeli na niektórych torach rosły 20-centymetrowe drzewa. Więc dzisiaj inwestycja modernizująca wszystkie tory, i główne, komunikacyjne, i odstawcze, i bocznice, czterokrotnie zwiększają możliwości manewrowe na terenie portu. Budując ten potencjał manewrowy na terenie portu, przygotowujemy się do tego, żeby w przyszłości obsłużyć linię 201, która będzie zbudowana, zmodernizowana przez Kościerzynę i Bydgoszcz w głąb Polski. Głębiej można będzie wjechać w port elektrycznymi lokomotywami, bo rozpinamy sieci na większym obszarze na terenie portu, a więc jest to i dobre dla klimatu, dla środowiska, bardziej nowoczesne, bardziej płynne, jeśli chodzi o przewozy. Polskie linie kolejowe również elektryfikują i elektronizują, czyli automatyzują sterowanie tą stacją, więc ten ruch stanie się i bardziej bezpieczny, i nowoczesny. Terminale intermodalne, które budujemy na terenie portu, to są te możliwości, które chcą wykorzystać tą linię na południe Polski, tą nowoczesną linię, która pozwoli zwiększyć przeładunki w porcie. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że od czasu budowy portu w Gdyni nie było tak wielkiej inwestycji jak przebudowa torów na terenie portu, bo to jest 1,5 miliarda tylko na terenie samego portu, a więc potężna inwestycja na miarę budowy portu w Gdyni i dzisiaj pogłębienie portu w Gdyni razem z tą inwestycją kolejową sprawia, że to jest zupełnie nowy port z zupełnie nową wizją rozwoju na kolejne 100 lat.